Odlotowi dziadkowie, Małgosia i Maciej w podróży. Zapraszamy. Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam przedstawić, pokazać naszą podróż, jaką odbyliśmy do Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku. Podróż rozpoczęliśmy 13 czerwca, a zakończyliśmy ją koniec sierpnia. W tym czasie zrobiliśmy około 10 000 kilometrów drogami lądowymi, no i oczywiście ileś tam przepłynęliśmy mil promami, bo również posługiwaliśmy się promem w tej naszej podróży. Na paliwo wydaliśmy 7,5 tysiąca złotych, a najdroższe paliwo kupiliśmy na wyspie Skye. Kosztowało to 1,5 funta, czyli około 7,5 złotego. W tym czasie zaliczyliśmy wszystkie najbardziej wysunięte punkty Wielkiej Brytanii na północ, południe, wschód i zachód. Głównie korzystaliśmy z noclegów w naturze, czyli tak zwane na dziko. W związku z tym noclegi nas nie kosztowały. Jak już wspomniałem wcześniej, Gdańsk był naszym miejscem wyjazdu. Zatrzymywaliśmy się w Niemczech 2 razy. Raz w Holandii, gdzie pewien turysta zrobił nam przepiękne zdjęcie z zachodem słońca. Następnie przez port Van Hoogland, Holland, promem Stena Line przepłynęliśmy kanał La Manche, wysiedliśmy w miejscowości Harwich, z Harwich dalej wzdłuż Morza Północnego do Norwich. Norwich niestętna stłuczka. 13 dał się nam we znaki i to był piątek i tak się stało. W związku z tym musieliśmy trochę zmienić plany. Pojechaliśmy do córki, do Bradford. Tam zostawiliśmy samochód w naprawie, a razem z córką samochodem osobowym udaliśmy się do Cornwalli, gdzie mieliśmy wynajęty pawilon, bungalow w ośrodku wypoczynkowym i z tego ośrodka wypoczynkowego St. Ives Resort odbywaliśmy krajoznawcze wycieczki do kopalni, do Saint-Michel-Mont, do restauracji, do najmniejszego portu, Myszej Dziury. Oglądaliśmy radiostację Marconiego, jedliśmy kornwalskie pierogi i na koniec po tygodniu wróciliśmy z powrotem do Bradford. W Bradford jeszcze kilka dni musieliśmy czekać na samochód, na kampera, ale jak go otrzymaliśmy, to zrobiliśmy sobie taki próbny wyjazd. Ten próbny wyjazd to był do najbliższego ciekawego miasta w pobliżu, czyli do Yorku. W Yorku troszeczkę pospacerowaliśmy, zjedliśmy wspaniałe lody i już tylko we dwójkę udaliśmy się do Szkocji przez wał Hadriana do Inverness. W Inverness chcieliśmy i rozpoczęliśmy podróż trasą NC500. Trasa porównywalna do trasy amerykańskiej, oczywiście bez przesady. To na pewno nie jest to, co ta słynna trasa 6.6. Nasza również była bardzo fajna. Piękna przyroda, trafiliśmy na niezłą pogodę. Niestety dokuczały nam w niektórych miejscach, nie we wszystkich, ale te słynne meszki szkockie
Nawet w Muzeum Gajloch oglądaliśmy muzeum maszynę do niszczenia tych muszek. Też już wtedy dawała się bardzo mocno ludziom we znaki. Wjeżdżając na wyspę Skej, odwiedziliśmy cukiernię Manueli, zaopatrzyliśmy się we wspaniałe produkty, które konsumowaliśmy przez kilka dni. No i powolutku, krótkim skokiem w poprzek Szkocji wjechaliśmy z powrotem do Anglii. Z Anglii zatrzymywaliśmy się w uroczych miejscach. Kontynuując dalej jazdę, spotkaliśmy się z Kasią i Jamiem w Bishop Auckland, gdzie uczestniczyliśmy w pięknym przedstawieniu Kynren. Tam również były urodziny naszego zięcia. Skończył 45 lat chłop. No i później już tylko w trójkę z wnukiem zaczęliśmy wracać na dół, ale w międzyczasie znowu mieliśmy niespodziankę, a mianowicie piknik wojskowy, gdzie spędziliśmy 2 dni oglądając to armię. Stamtąd przez Dover, przez Calais, przez Dunkierkę. W Dunkierce pokazaliśmy wnukowi operację Dynamo. Udaliśmy się do Polski. Holandia, Belgia. W Hamburgu wzięliśmy jeszcze dodatkowo 2 osoby na nasz pokład. Stamtąd pojechaliśmy do Danii, do Legolandu. W Legolandzie byliśmy 2 dni. No i to już było koniec. Z Legolandu trzeba było szybciutko poprzez Kopenhagę do Karlskrona, z Karlskrona do Gdyni i z Gdyni do Gdańska do domu. Także bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie. Jeżeli ktoś ma pytania, to jak najbardziej zapraszamy do stawiania pytań. Dziękuję. Do spotkania na trasie. Pa!